dobry Państwu. Jesteśmy znów na naszej Witamy. wspólnocie nad basenem. Wiedziałam, że dzisiaj muszę nagrać filmik, ale tak szczerze mówiąc, mamy dzisiaj handrę zupełną i czasami każdy miewa taki dzień. Dostaliśmy dzisiaj wiadomości z Polski od znajomych. To są ludzie z Ukrainy, którzy przyjechali z wojny i w tej chwili znajdują się na terenie naszego miasta Głogów. I dostaliśmy dzisiaj wiadomości bardzo smutne. I jest nam smutno. A najgorsze to, że człowiek jest czasami bezradny i nie jest w stanie pomóc w żaden sposób. I to nie dlatego tylko, że gdzieś jest wojna i ktoś z kim się nie zgada. Nie. Po prostu czasami brakuje dobrej woli. I się okazuje, że urzędy, tak jak i wszędzie, bo ja na przykład też mam pewne sprawy w Turcji, które też załatwiam, chodzę po urzędach i wiem, jak to jest. Szczególnie jak nie znasz języka, to jest duży problem. No i się okazuje, że w Polsce takie same problemy, jak i wszędzie. I zależy to czasami nie od prawa, które istnieje w danym państwie, a od brak dobrej woli, dobrego serca. I z tego powodu jest mi bardzo smutno, bardzo mi przykro. A Tobie? No, ja się dowiedziałem na przykład, że przyjaciółka Leny w urzędzie nie może udowodnić wiarygodność swoich dzieci i to, co ona nam opowiadała i przyszła z metrykami i mimo to w urzędzie twierdzą, że to jakby nie jej dzieci to były. Nie jej męża. Nie jej męża, także jak to wszystko słyszałem i później druga sprawa to znowu w szkole, że w szkole dokuczają rówieśnicy. Bo kiedyś na początku tej wojny to były propozycje, żeby jednak dzieci ukraińskie chodziły osobno do szkoły. Może teraz widzę, że to by była lepsza sprawa. Nie wiem, czy są nielubiani przez niektórych nauczycieli, czy przez urzędników, no ale coraz częściej to słyszę, to nie tylko od jednej osoby. No i właśnie z tym nie możemy się pogodzić, bo tak jak powiedziałam, zależy nawet czasami to nie od prawa, które istnieje w danym państwie, a o brak dobrej woli. I przypominając swoją drogę, bo jestem też obcokrajowcem, o czym wiecie, przyjechałam tutaj bardzo dawno temu i przeszłam całą drogę załatwiania wszystkich spraw urzędowych. No oczywiście mój kochany mąż był przy mnie i przy każdej potrzebie był obok, wspierał mnie, pomagał, tłumaczył. Jakoś przetrwaliśmy razem i daliśmy sobie radę, ale teraz wspominam, że też mieliśmy problemy, prawda? Też. Na przykład byliśmy, taka tylko wzmianka, byliśmy w ambasadzie w Krakowie i przyjeżdżamy rano na drugi dzień do Urzędu Wojewódzkiego i tam twierdzą, że my nie ten dokument przywieźli. Tak, To było, tak tak jakby pamiętam, tak. my jacyś byli ułomni, Tak. nie wiedzieli, że my co mieliśmy przywieźć. I to było i śmieszne i płakać się chciało. No tak, myśmy spieszyliśmy się, bo z Głogowa do Krakowa to jest kilkaset kilometrów, nie? Jechaliśmy samochodem, wtedy malucha, myśmy mieli wtedy malucha, tak. No wyobraźcie sobie, przywieźliśmy urzędowy dokument z ambasady ukraińskiej do województwa wrocławskiego, do działu, tak, dolnośląskiego, do działu do spraw obywatelskich, cudzoziemców też. No i mówią, że my nie ten pakiet przywieźliśmy. No to nie miałam innego wyjścia i dzwoniliśmy zaraz do ambasady, powiedzieliśmy, że nietolerowany ten dokument, który myśmy przywieźli. I dopiero jak... Ambasador musiał uświadamiać i pouczać urzędników we Wrocławiu i dopiero przyjęli nam ten dokument. Nie?
No tak, dokument przyjęli, ale pamiętasz, kochanie, nie miałam uroczystości, gdzie mi ktokolwiek pogratulował nabycia obywatelstwa polskiego, ponieważ nawet nie zaprosiliśmy mnie już na tą uroczystość, na to Tak, to już chyba wydarzenie. przez złośliwość odrzucili Lenę, że została obywatelem polskim bez żadnej ceremonii, jak to się mówi. Jestem obywatelem Polski już 20 lat praktycznie. 20 lat, tak. Tak, i bardzo kocham Polskę, bardzo kocham ludzi, zresztą nie tylko Polaków, bo ja lubię i kocham wszystkich wspaniałych ludzi, bez względu na narodowość, na kolor skóry, religię. Każdy człowiek dla mnie ma swoją wartość, ale kiedy słyszę takie smutne historie, to mi się płakać chce. Przepraszam, Tak, ale to, naprawdę co tam- nie mam nastroju dzisiaj nawet Nasza prowadzić. przyjaciółka to, co dzisiaj nam powiedziała, i to ja tak sobie myślę, że chyba już wojna na Ukrainie się skończyła i jest wszystko, mają wrócić do normalności i jechać do domu. No chyba tak. No ale Ale tak ona już chce jest. pracować, chce nawet kartę stałego pobytu zdobyć, chce tutaj dzieci, żeby do szkoły chodzić, ale nie ma takiej możliwości, bo z tego co nawet ona nam mówiła, że online to się Online. online uczyły się dzieci przez dokuczanie polskich dzieci, nauczycieli, no to uczyły się dalej w Ukrainie i z tego wychodzi, że jeżeli tam się uczyły, to tutaj co tracą? No dotacje oczywiście, Dotacje, te 800, tak. 800 plus, no i teraz jak następny rok pójdą do szkoły, to Mają nie się- chcą przyznać im za zakończony rok, który Tak, skończyli na mają Ukrainie, tylko klasę muszą niżej. cofnąć jeszcze klasą niżej, no to i wobec tego stracą jeszcze dodatkowy rok na to wszystko. Chociaż to są zdolni dzieci i uczą się bardzo dobrze, no ale ciężka sytuacja. Najgorsze to, że w takich sytuacjach nikt nie chce pokierować, podpowiedzieć, jak zrobić lepiej, najłatwiej dla wszystkich. A powtarzam jeszcze raz, że czasami brakuje tylko dobrej woli, żeby coś podpowiedzieć i zrobić. Nawet nam się nie chciało wierzyć, bo myśmy może 15 lat temu mieli podobną sytuację, ale jeszcze nie było wojny, bo to za 15 lat temu. Też Leny koleżanka przyjechała do Polski i jednak szła inną drogą, że właśnie wręcz przeciwnie, nauczyciele bardzo pomagali tej dziewczynce, ona wtedy do 5 czy do 4 klasy chodziła, też ją chcieli cofnąć rok do tyłu, bo przyjechała późno w listopadzie, a się okazało, że świadectwo z paskiem Skończyła zdobyła. rok, tak, dokładnie. Także wiem, że Ale bardzo dużo ludzi trafiała, co nam pomagali, mówię, i nauczycielowie, i urzędnicy, i nawet prezydent, jak się nie mylę, to prezydentem był Rybka, mi się wydaje. dokładnie. I wtedy właśnie ona dostała ten wyróżnienie, gratulacje od prezydenta naszego miasta, także nie możemy sądzić o ludziach, o dzieciach, O wszystkich o źle. wszystkich źle, dokładnie. Tak jest. Bo mówię, to chyba ta nasza przyjaciółka w tej chwili trafia na ludzi, którzy po prostu nie chcą tego załatwić, bo ich nie wiem, czy się Ukrainka nie podoba, czy jest mądrzejsza, No czy a lepiej druga ubrana, sprawa, nie wiem. oczywiście język, kochanie. Ty No. wiesz, jak było niesamowicie ciężko, kiedy nie znałam języka. Nie umiałam powiedzieć ani dwóch słów po polsku, bo wierzcie mi, przyjechałam do państwa polskiego, nie znając ani dwóch słów. Pamiętasz ten czas i ja jak nikt rozumiem tą sytuację, bo przeżywałam to nawet nie raz, wielokrotnie, bo będąc w Polsce, kiedy nie znasz języka, muszę załatwić tyle sprawy, nie ma komu ci pomóc, bo mi akurat mąż pomagał, no to człowiek czuje się bardzo, bardzo źle, samotnie i nie ma nikogo, kto by mu pomógł. Ja bym chętnie nawet pomogłam w tej sytuacji, ale że akurat znajduję się daleko i nawet pod względem tłumaczenia, załatwienia pewnych spraw urzędowych, no nie jestem w stanie pomóc właśnie na taką odległość.
przykra sprawa i trudno. A takie coś jeszcze mogę wspomnieć, jak Lena przyjechała do Polski, jeszcze języka nie umiała i chciała coś piec. Na wiosce żeśmy byli A, wtedy. no tak, była I taka poszła do sytuacja. sklepu po mąkę. I tam w tym sklepie sprzedawczynia była młoda oczywiście i Lena mówi, że kilo męki, nie? I ona nie mogła skojarzyć sobie tej kilo mąki czy na kilo męki, ale tam w tym sklepie siedział mój kolega i mówi do tej sprzedawczyni, mówi, no, wie pani, jak chodzi o pieczenie, pokazuje, to nie jest kilo męki, tylko na pewno chce kilo mąki. No i tak było, nie? I przyniosła wtedy tą mąkę i ten placek upiekła. Przetłumaczył jej z naszego na wasz. No, ale po prostu nie wiem, czy nie chciała się dołożyć do tego, żeby pomóc i kupić tej mąki. No przecież tu w Turcji jest to samo, jak Lena No dokładnie, teraz dokładnie. wybielać chciała kupić i nie mogła kupić, bo nie zna języka i nikt jej nie chciał pomóc. Nie, właśnie tutaj jest trochę inna sytuacja. Tu No. wszyscy chcą ci pomóc, tylko nie wiedzą w jaki sposób, bo trudno się porozumiewać. No ale to jest zupełnie coś No. innego. I właśnie co w Turcji mi się podoba, bo owszem, ja rozmawiam w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim bardzo dobrze i rozmawiam w języku angielskim. No mój angielski jest taki jaki jest, ale rozmawiam. I na pewno nie jest zbyt superancki, ale wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają z anglojęzycznych państw, to są, nie wiem, tu są Anglicy, i tu są Norwedzy, i Niemcy, Duńczycy, oni wszyscy mówią po angielsku. Słuchaj, nikt nie poprawia ci, czy ty mówisz mąki, czy męki, bo próbują z tobą się dogadać, porozumiewać, a jeżeli czegoś nie rozumieją, to ci podpowiedzą takie słowo, więc świadczy to o tym, że ludzie są życzliwi, mają dobrą chęć, chętnie z tobą rozmawiają, a Turcy to tym bardziej dwukrotnie, bo oni rozmawiają tak zazwyczaj w jednej linii zdaniowej, to mogą 5 języków stosować, więc zaczynają po rosyjsku, kończą po turecku, ale nieważne. Najważniejsze to, co człowiek, jaki przekaz ma i jaką chęć ma, kiedy rozmawia z tobą, komunikuje się w jakimkolwiek języku. Także myślę, że nie tylko język jest powodem tego, że w Polsce dzisiaj ludzie obcokrajowcy, Ukraińcy w tym przykładzie mają takie problemy, bo ktoś po prostu nie chce zrozumieć, nigdy może nie był na tym miejscu, nie chcę posądzać, ale nie chciałabym, żeby ludzie, którzy mało serdecznie, życzliwi, kiedykolwiek znaleźliby się w takiej sytuacji. Nie życzyłabym tego nikomu. A tym bardziej przeżycie wojny, gdzie dzisiaj też oni się martwią, oni z dziećmi tutaj, a tam jest rodzina, matka, ojciec, chorzy rodzice, którzy nie są w stanie wyjechać i też się martwią o swoją rodzinę, o dzieci, o wnuki. Także kochani moi, bądźmy życzliwi, kochajmy się. No powiem może za głupie słowo, bo u was w kościele najczęściej tak mówią, ale no nie da się bez tego się obejść. Kiedy szanujemy jeden drugiego, wszystko się układa się zgodnie z boskim przykazaniem. Czy to jest w małżeństwie, czy to jest w pracy, czy to jest w szkole, czy to jest po prostu na ulicy, na wczasach, przy basenie. Właśnie ostatni raz, kiedy nagrywaliśmy ten film, pamiętasz, kochanie? Piliśmy tu czaj. Macie ten filmik, na pewno oglądaliśmy, bo my siedzimy na naszej tej wspólnocie, o której nam się marzy, opowiadaliśmy o tym. Zamówiliśmy czaj, przynieśli nam na zaplecze ten czaj i kiedy już żegnaliśmy się wieczorem, to nie wzięli od nas pieniędzy za ten czaj. Nie i koniec. Ten chłopak, który nas obsługiwał, on jest na wideo zresztą z nami, on powiedział, że on od całego serca postawia nam ten czaj i my musimy ten dar przejąć, bo oczywiście translator od razu wyciągnąłem, bo nie gadał po angielsku, no i mi wytłumaczył.
wytłumaczył, że On chce nas poczęstować z całego serca, że szanuje nas jako starszych osób, jak ojca i jak matkę, moje siwe włosy i że mój mąż jest inwalidą, bo był właśnie z jedną kulą i kategorycznie nie chciał żadnych pieniędzy. Później wytłumaczyłam, że nie chcemy zapłacić za czaj, tylko chcemy dać prezent, tak? I mąż wyciął tam dolara czy dwa, chciał mu dać mu prezent. Powiedział, że nie, bo to, co daje od serca, on nie chce żadnych prezentów. Także niech na tej fajnej nocie zakończy się dzisiaj nasza rozmowa. Nie wszystko możemy wymierzyć kasą, chociaż dzisiaj, no niestety, każdy patrzy na sposób życia i na sposób zarabiania oczywiście, ale rozmiar przyjaźni i relacji przyjaznych nie można wymierzyć żadną kasą. Cenimy to, doceniamy to i życzymy, żeby w waszym życiu, moi drodzy, kochani przyjaciele, nigdy nie było przyjaciół, którzy cenią was właśnie z tego powodu. Papa, żegnamy was. A